Cześć, zamówiłem sobie 3 rzeczy z AliExpress, idealne na letnie wycieczki i piesze i rowerowe. Zaraz pokażę Wam, co tutaj ciekawego się znajduje. Rzeczy, które tu zamówiłem, są z lokalną dostawą, czyli tutaj z krajów europejskich. Część jest z Polski, część z Hiszpanii, z Niemiec. Paczka dojdzie do nas najdalej w 2-3 dni od momentu zamówienia przez AliExpress. Paczki z Chin generalnie przychodzą już od dłuższego czasu. Zazwyczaj na 7 dzień one są już na miejscu. Przy okazji zachęcam Was do zajrzenia do opisu tego filmu, ponieważ znajdziecie tam kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. Między innymi z okazji letniej kampanii promocyjnej. Kody obejmują prawie wszystkie produkty, za wyjątkiem telefonów komórkowych, a wysokość zniżek może wynieść nawet kilkaset złotych w zależności od kwoty zamówienia. Zachęcam też do zaobserwowania mojego profilu na Facebooku i Instagramie, ponieważ znajdziecie tam zawsze świeże i aktywne kody rabatowe. Mam bardzo stary plecak, użytkowałem go bodajże przez ostatnie 6 lat i no już tak widać, że jest mocno zmęczony. W ogóle plecak to był Xiaomi. Poszukałem sobie czegoś na AliExpress, popatrzyłem na opinię i kupiłem za coś około 100 zł. Cenę Wam będę tutaj pokazywał na ekranie, ile to kosztowało. Plecak podobno jakiś antywłamaniowy, nie wiem na czym ma polegać ta antywłamaniowość, ale wygląda bardzo fajnie. Podoba mi się materiał, struktura tego materiału. Widać, że jest chyba raczej taki nieprzemakalny. To jest taki jakby ortalion, coś, no nie wiem jak to nazwać, ale taki dosyć gruby, taki sztywniejszy materiał. No plecak jak plecak. Tutaj mamy jakąś zapinkę na magnes. Tak, tu jest zapinka na magnes. Coś tu można sobie schować, nie wiem, czy butelkę z wodą na przykład. Tutaj możemy sobie schować jakiś długopis, telefon. O, to jest ta antywłamaniowość, czyli kłódka szyfrowa. Można sobie pewnie zamknąć ten plecak na kłódkę. Wymiary tego plecaka to może pokażę Wam tutaj na przebitkach. I co tutaj jeszcze ciekawego? Tu jest jeszcze kieszeń taka na zewnątrz. I tu gdzieś widziałem, o, tu mamy gniazdo USB i pewnie w środku możemy sobie podłączyć powerbanka i tutaj mamy tylko podpięcie pod ładowanie telefonu. O, rzeczywiście, tu jest kabel. Tu podłączamy sobie powerbank i możemy sobie doładowywać telefon. Także to fajna, wygodna sprawa. No tu mamy dużą taką kieszeń, można schować laptopa, tableta. Tu jeszcze mamy taką zapinaną kieszonkę na, nie wiem, jakieś dokumenty. No i w sumie to tyle. No, powiem Wam, że wykonany jest bardzo dobrze. Fajna taka nić jest, nie wiem czy to widać na nagraniu, ale ona jest taka odblaskowa. Tak mi się tutaj jakby mieni, w zależności jak światło na to pada. No co, no tutaj nie ma co więcej się rozwodzić. Marka Kono, Classic and Collection Fashion Style, Made in China, ale wygląda przyzwoicie. Poprzedni plecak też był Made in China, tylko że Xiaomi, aż się zdziwiłem, że w ogóle Xiaomi robi takie rzeczy, a jednak robi. Kolejna rzecz, to przyszło akurat z Polski i już wiem co to jest powerbank firmy Baseus, nie wiem czy tak to się czyta. Kupiłem tego powerbanka bardziej pod kątem, żeby dać go w prezencie córce. Ona ma jakiś taki niezbyt poręczny powerbank, ale tutaj on ma kompatybilność z MagSafe, czyli on jest taki jakby magnetyczny, że on się przyczepia do tyłu smartfona i tu jest ładowanie bezprzewodowe. No jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Ja mam Motorolę nową i ona też ma tutaj taki, widzicie, taki znaczek. Nie wiem, czy to będzie pasować. On też ma ładowanie bezprzewodowe.
No dobra, zdejmiemy folię. W zestawie jest jeszcze kabel do ładowania. Pojemność jego to jest 6000 mAh. No, ładowanie jest 20 W. To jest taka fajna, jakby taka gumowana powłoka. I zaraz zobaczymy, czy to zadziała z moim telefonem. O, elegancko się przykleiło. No i zobaczcie, działa, ładuje. Kurde, no petarda. Jestem w szoku. Turbo Power. Jeszcze w standardzie jest jakimś Turbo Power. No, jestem pod wrażeniem. Powiem Wam szczerze, że to zadziałało i pokazuje tutaj normalnie jest ładowanie. No i się trzyma, i to tak dosyć mocno się trzyma. Kurczę, ale gadżet, nie wiem, chyba jeszcze jeden sobie kupię. A, naładowany jest tutaj, widzę, chyba na fulla, chociaż może ta ostatnia kropka się nie świeci. Ta ostatnia chyba jest czerwona i ona tam mryga. Aha, pokazuje pewnie, że jest ładowanie, czyli on jest naładowany do fulla. Tutaj mamy jeszcze jego włącznik. Nie można go jakoś wybudzić, no ale on się nam wybudził tutaj automatycznie od razu po przyklejeniu. Czyli pasuje do telefonów z taką funkcją MagSafe, na pewno do wielu iPhone'ów. Ona ma 12, wiem, że obsługuje, chyba raczej obsługuje, znaczy obsługuje na pewno zbliżeniowe, ale czy ma MagSafe'a, to nie wiem, może trzeba po prostu mieć do tego takie etui, bo to samo etui samo w sobie, ono jest tak jakby jakieś takie magnetyczne trochę. No i gadżet fajny. Do białego telefonu pewnie ładniej by to pasowało niż do tutaj mojego tego czarnego, także może sobie kupię czarne, ale warto mieć coś takiego przy sobie, zawsze można sobie to tak jakby zwiększyć pojemność tej baterii, szybko podładować. Słuchajcie, teraz właśnie wychodzę z pracy, jadę do domu, podczepimy powerbanka, będę jechał jakieś 20, może 25 minut i zobaczymy, ile nam doładuje przez ten czas. Mamy 32% i jedziemy, zobaczymy na koniec, ile nam doładowało. Dobra, dojechałem na miejsce. Jest 19:54 i poziom baterii 48. A, jeszcze jedna rzecz. No, podczas takiego ładowania bezprzewodowego grzeje się trochę. Tu jest ciepłe i ekran też tutaj, telefon też jest ciepły. I ostatnią rzeczą, którą kupiłem, to jest gadżet. Może nie gadżet, a bardzo praktyczne i przydatne narzędzie. Urządzenie, którego mi tutaj bardzo brakuje, bo używam takiej mega nieporęcznej sprężarki, która no nie ma tak jakby magazynu sprężonego powietrza, a cały czas pracuje, jest mega głośna, jak potrzebuję podpompować rower. No to jest cała procedura, bo to trzeba powyciągać węże, poprzyłączać końcówki, rozwinąć kabel, no tragedia generalnie. A tutaj zakupiłem sprężarkę Mijia. To też dosyć fajna firma, to jest jakiś odłam bodajże Xiaomi, oni słyną raczej z dobrych jakościowo produktów. Kabel do ładowania w zestawie i jest to coś takiego. Ładowarka nie jest jakaś tania, ale no powiem Wam, że ona kosztowała chyba 170 zł. Co my tutaj mamy? No wszystko jest po chińsku, niestety. Tutaj jedyne, co mogę odczytać, to jest 150 PSI, czyli do takiego ciśnienia może nam naładować, napompować koło w rowerze, w samochodzie. Jak to się przekłada na bary, od 0,2 bara do 10,3 bara możemy sobie napompować tą pompką. Co tu jeszcze jest ciekawego? 2000 mAh to jest pojemność tego akumulatora, który tu jest wbudowany, i otwieramy. Zrobimy sobie test, ile razy jestem w stanie napompować i może wypompować koło rowerowe na przykład. Czy da się napompować tym piłkę plażową? To jest dramat, jak się idzie z dziećmi na plaży i trzeba dmuchać im jakiegoś, nie wiem, różowego flaminga, czy jakieś mega wielkie koło. I wygląda to tak.
Mamy do zestawu ładny pokrowiec, żeby nam się to jakoś tam nie zniszczyło za szybko. Mamy tutaj jeszcze jakieś końcówki, zaraz zobaczymy, co to są za końcówki, jakiego typu. To jest chyba do pompowania piłki. To jest prawdopodobnie do wentyla takiego rowerowego, nie samochodowego. I do tego mamy jeszcze właśnie taki typową końcówkę samochodową. Tu jest pokazane, żeby wyciągnąć. Aha. Ok. No i teraz co? To musimy wkręcić. O, tutaj ustawiamy sobie plus minus zakres PSI. Tutaj mam taki przełącznik, pokazuje nam takie typowe wartości, do których chcemy napompować. Oczywiście możemy sobie pewnie modyfikować. Rower 45 PSI, motocykl 2,4, czy tam skuter, samochód 2,5 bara, no akurat w moim aucie jest dokładnie tyle. Hulajnoga 50 PSI, piłka 0,08 PSI. A, tutaj mamy gniazdo do ładowania USB-C. I tutaj za wiele chyba więcej nie mamy, tylko... A, to jest ten przycisk od światła. Się zastanawiałem, od czego to jest. Czyli tak, świeci stałym światłem, mryga i wyłączone. Zaraz zgaszę światło. No, to akurat mamy jeszcze trochę światła z zewnątrz, to tak nie bardzo jest miarodajne, ale tam, żeby sobie coś podświecić przy samochodzie, jak coś robimy, no chociażby, żeby trafić do wentyla, tak? To jest idealna sprawa. A włączę ją tak na szybko, zobaczymy, co ona tutaj dmuchnie. O! No 40 PSI to jest sporo. Dobra, zobaczymy piłkę. No, już się wyłączyło automatycznie. Rower, to jest 45. Akurat moje opony pompuje się do 40. Zmierzyło nam ciśnienie, jest 29 PSI i klikamy, żeby nam doładowało do 40. Przy 40 się wyłączyło, także jest spoko. Dobra, teraz spróbujemy sobie wypuścić powietrze całkowicie i zobaczymy, w jakim czasie napompuje nam koło. Mamy 0 zmierzone, ustawione mamy 40 i klikam start. ...50 sekund do pełnego napompowania koła rowerowego, 26 cali. Dobra, idziemy jeszcze do auta, zobaczymy, jak to wygląda w przypadku samochodu. No, może zmierzymy sobie najpierw, jakie mamy ciśnienie. Pokazuje mi 2,3 bara. Spróbujemy sobie wpuścić. Dobra, jest 1 bar i zaraz sobie załączymy, zobaczymy, w jakim czasie dopompuje nam te 1,5 bara. Czyli 1,5 bara w 9 minut. I pompka jest naprawdę lekko ciepła, także ma dobre chłodzenie. Nie widać, żeby się przemęczyła. Nie wiem, czy to widać. No ale to już nam połowę baterii zużyło. Jak to wygląda. Zobaczymy jeszcze jakąś zabawkę plażową. Dobra, mam taką dmuchaną lamę. No, dla dziecka takiego, nie wiem, 4-5-letniego może. Średnica tego pasuje tak mniej więcej idealnie do... No może nie tak idealnie, ale da się wcisnąć. Dobra, pompujemy lamę. No i git. Także urządzenie bardzo, bardzo przydatne, zarówno w podróży, jak i w warsztacie, na plaży, na wczasach. Myślę, że za te 170 zł warto. Zakupy uważam za udane. Na pewno te rzeczy nie polecą w kąt do szafy. Idę to dać córce. To będę miał w garażu albo w samochodzie. Na pewno się przyda. A plecak idę właśnie przepakować ze swojego starego wszystkie rzeczy
żeby już zacząć go używać. Także gdybyście byli zainteresowani którąś z tych rzeczy, to linki umieszczam pod filmem. Znajdziecie tam również kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. No i to chyba tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia i cześć!